Mitsubishi Eclipse Cross wybraliśmy się do Wrocławia. Trasa po autostradzie i po mniej znanym mieście to dobra okazja, żeby przetestować samochód. Przy okazji wywiązała się dyskusja o samochodzie dla znajomej. Coś sensownego, wygodnego, nie musi być bardzo szybkie. Zaproponowałam kilka modeli, aż padło pytanie, a czemu nie ten, którym przyjechaliście? No właśnie, czy to jest samochód, który ja bym poleciła? Samochód do jazdy na co dzień musi być wygodny. Tego nie muszę chyba wyjaśniać. Liczą się wygodne fotele, parę dobrze rozmieszczonych schowków, uchwyty na kubki, wejścia do ładowania telefonu. Eclipse Cross fotele nie mają podparcia odcinka lędźwiowego, ale nie mam zastrzeżeń, jak chodzi o wygodę podróżowania. Jeździłam i po autostradzie, i po gorszych drogach. Było ok. Bardzo podoba mi się też wnętrze, jak chodzi o schowki. Co prawda podłokietnik jest dla mnie za daleko, ale mogę tam sporo zmieścić. Tak samo w schowku przed pasażerem. O, kawa. To może później. Są dwa uchwyty na kubki. Super. Jest wejście 12 V z przodu i są dwa wejścia USB. Z tyłu jedno wejście 12 V. Bardzo, bardzo sensownie. Nie ma szału, jak chodzi o widoczność. Byłam bardzo zadowolona, dopóki nie okazało się, że nie zauważyłam pana na pasie obok. To znaczy, samego pana widziałam, ale nie widziałam, że sygnalizuje chęć zmiany pasa. To wina masywnych słupków, a i monstrualnych lusterek bocznych. Kształt Eclipse Cross jest specyficzny. Można go polubić albo nie, ale dzielona tylna szyba utrudnia widoczność. Dlatego jest kamera z liniami naprowadzającymi, ale bez czujników parkowania. Jeśli chcesz je mieć, musisz wybrać wyższą wersję wyposażenia. No nie wiem. Dobrze byłoby, żeby samochód miał w miarę sensowny bagażnik. Eclipse Cross przegrywa prawie ze wszystkimi. Taka Dacia Duster ma o 100 litrów więcej. Bagażnik jest jednak foremny, ma też schowki po bokach, gdzie można wsadzić jakieś drobiazgi. Fotele nie składają się na płasko, ale roletę w bagażniku można ustawić w jednym z dwóch położeń, w zależności od tego, co się wiezie. Mam wrażenie, że albo system inforozrywki poprawiano i coś poszło bardzo nie tak, albo projektował go ktoś, kto nigdy w życiu nie jeździł samochodem. Jak inaczej wyjaśnić to, że przełączanie ekranu w tryb dzienny-nocny jest w innym podmenu niż ustawianie jasności i kontrastu ekranu? Bardzo dziękuję przemiłemu panu z salonu AutoGT, który powiedział mi, gdzie to u licha ustawić. Najlepsza część systemu inforozrywki w Mitsubishi Eclipse Cross. Można go połączyć z telefonem i korzystać z Android Auto. Od niedawna ta aplikacja działa w moim telefonie, więc miałam moje mapy, mój kalendarz, moje kontakty. Jeśli chcesz, żebym zrobiła materiał o obsłudze Android Auto, daj mi znać w komentarzu. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 6,6 litra na 100 km. Jadąc autostradą z włączonym na 120 km na godzinę tempomatem udało mi się to osiągnąć, ale jazda po mieście to kolejne 2 litry więcej na setkę. Przy dynamicznej jeździe po autostradzie można spalić i ponad 11 litrów na 100 km. Brawa dla królów lewego pasa jadących z Warszawy do Strykowa. Najgorszym chyba elementem jest skrzynia biegów. Wysoko umieszczona dźwignia, długachne przełożenia i zerowa elastyczność. Po tygodniu dalej nie umiem ruszyć bez podskakiwania. Inną opcją jest skrzynia bezstopniowa CVT. Zwykle nie jestem fanką, ale tutaj brałabym.
Dopóki poruszałam się Eclipse Cross ze stałą prędkością po autostradzie, było znośnie. Niestety samochód nie jest dobrze wyciszony. Szyba o lepszej izolacji akustycznej to też element wyposażenia dodatkowego. W mieście nie jest łatwo, bo samochód jest duży, lusterka wystają na boki jak uszy plastusia, no i ten brak czujników parkowania. Ale jeśli nie masz bardzo ciasnego miejsca parkingowego w pracy, dasz sobie radę. Podczas kolacji ze znajomymi sporo się dowiedziałam o tym, jak postrzegane są poszczególne marki. Niektóre są odrzucane, bo kojarzą się z nudą, inne z uwagi na skojarzenia z popisywaniem się, szpanowaniem. To oznacza, że ileś potencjalnie ciekawych modeli odpada od razu. To też oznacza, że nie ma jednego idealnego samochodu dla każdego. Nie wiem, co w końcu kupi znajoma, ale jestem tego bardzo ciekawa. A Ty, co sądzisz o Mitsubishi Eclipse Cross? Chciałabyś nim jeździć? Daj mi znać w komentarzu. W Eclipse Cross... To jest jeszcze trudno opowiedziane, w Eclipse Cross. Prawda? W Eclipse Cross fotele nie mają podparcia... A cóż, to jeszcze raz, bo akurat ci facet przebiegł. Naprawdę? Mhm.